Szanowni Państwo, chciałbym na naszym spotkaniu podjąć ważny ze społecznego i pedagogicznego punktu widzenia problem. Jest nim kwestia autorytetu. Żyjemy wszyscy w czasach utraty i podważania wszelkich autorytetów. Rodzi się więc pytanie, czy w ogóle są one jeszcze potrzebne, jak należy je rozumieć. Chciałbym wraz z Państwem poszukiwać odpowiedzi na to pytanie z perspektywy uniwersyteckiej refleksji i badań, jakie na ten temat prowadzone są w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Uściślając więc powyższe pytanie, należałoby sformułować je tak. Jaka jest aktualnie rola i znaczenie autorytetu w procesie wychowania człowieka? Popatrzmy. Ujmując wychowanie jako proces, zakłada się, że nie kieruje nim przypadek i okazjonalność, ale aktualizacja norm rozwoju, w której działania wcześniejsze warunkują następne. Tak rozumiany proces wychowania charakteryzuje się uznaniem samodzielności i indywidualnej wolności wychowanka, przejrzystością decyzji, podejmowaniem działań wspomagających rozwój uzdolnień fizycznych, psychicznych i duchowych wychowanka oraz uwrażliwieniem go na prawa innych ludzi. Taki proces jest dynamiczny, rozwojowy, bogaty w różnorodne czynniki, wśród których jako jedną z istotnych teoretycy i praktycy wychowania wyróżniają właśnie czynnik autorytetu. Autorytet, co niezwykle ważne, pojmowany jest jako stan danej osoby w relacji między dwoma lub więcej osobami, charakteryzujący się możliwością wpływu na przekonania, oceny, decyzje i zachowania partnerów. W wychowaniu autorytet jest zawsze osobowy, co oznacza, że tym, który wpływa w procesie wychowania, jest człowiek. Dlatego autorytet identyfikuje się z rodzicami, nauczycielami, nie zaś z jakimiś terminami anonimowymi. Jeżeli bowiem cel wychowania polega na pewnej formie życia i jeśli walory, które ją tworzą, nie mogą formować się inaczej, jak tylko przez właściwości osobowe, to poza osobowością osobową nie ma możliwości konkretyzacji autorytetu. Dlatego też refleksja nad autorytetem w moim wystąpieniu przebiegać będzie właśnie w aspekcie osobowych relacji wychowawczych, w których to relacje wychowawcze autorytet należy do wychowawcy z racji funkcji, jaką pełni on w procesie wychowania. W pedagogice odczuwa się ogromną potrzebę ukazania znaczenia autorytetu dla procesu rozwoju i wychowania. Posiada to znaczenie zwłaszcza dla wychowania młodzieży, kiedy to pojawiająca się potrzeba konfrontacji posiadanych ideałów z konkretnymi ludźmi stwarza specyficzne podłoże psychologiczne do wystąpienia zjawiska autorytetu. Jasne uświadomienie sobie, co niezwykle istotne, roli autorytetu w procesie wychowania pozwala zrozumieć studentom, później wychowawcom, rodzicom, że jak nie ma identyfikacji bez przykładu, tak też nie ma obiektywnego wychowania bez wskazania na ideały i bez urzeczywistnienia ich przez autorytety. Pamiętajmy, autorytet odnosi się zawsze do stosunku międzyosobowego, w którym jedna osoba uznaje wyższość drugiej. Pomiędzy stosunkiem wyższość-niższość mogą istnieć jednak zasadnicze różniące się układy. O ich różnorodności decydują dwa podstawowe czynniki, tzw. styl wychowania i osobowość wychowawcy. Zakres swobody i przymusu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem stanowi pierwsze kryterium trzech podstawowych typów autorytetu w naukach pedagogicznych. Są to autorytet nakazujący, autorytet liberalny i autorytet demokratyczny. Klasyczne ujęcie trzech wiodących modeli wychowania. Niemniej ważny dla kontaktów osobowych wychowawcy z wychowankiem od przyjętego stylu kierowania jest poziom osobowego funkcjonowania obu podmiotów interakcji, a zwłaszcza wychowawcy. On to w zasadniczy sposób decyduje o tym, czy prowadzący proces wychowania stają się dla dorastających wywierającymi na ich wpływ autorytetami osobowymi, czy też nie. Stąd indywidualne cechy osobowe wychowawcy stanowią kryterium, na podstawie którego wyróżnia się jeszcze typ autorytetu urzędowego i autorytet wzorców osobowych. Na tych dwóch typach, jako niezwykle bliskich pedagogom i wychowawcom, chcę szczególnie się w moim wystąpieniu skupić. Zauważmy, stosunek autorytetu to nie tylko wypadkowa sposobów i metod oddziaływania na wychowanków oraz doświadczeń i wiedzy wychowawców. O kształcie relacji międzyludzkich, z których jedna stanowi stosunek autorytetu, decydują również godne podziwu i szacunku cechy osobowe podmiotów interakcji, zwłaszcza tych,
które podejmują proces wychowania. Jest to kryterium, które domaga się wyróżnienia wśród typów autorytetu, właśnie autorytetu urzędowego i autorytetu wzorów osobowych. Pojęcie autorytetu urzędowego powstało w odniesieniu do przedstawicieli władzy instytucjonalnej, którym prawo władzy przysługuje ze względu na pełnione przez nich funkcje urzędowe. Ta forma autorytetu znana była już starożytnym Rzymianom, którzy określali ją jako potestas. Przez określenie to Rzymianie rozumieli takich nosicieli autorytetu, którzy oficjalnie otrzymywali status wyposażający ich w prawo wymagania, a nawet wymuszania od otoczenia szacunku i uznania dla samego siebie oraz dla podejmowania przez nich inicjatyw. Także w wychowaniu istnieją autorytety urzędowe, instytucjonalne, dla których podstawą jest spełniona przez jednostkę funkcja. Spotyka się je w tych środowiskach wychowawczych, w których przyjmuje się zasadę, że pełnienie roli rodzica, nauczyciela czy wychowawcy niejako automatycznie zakłada wyższość nad kierującymi procesem wychowania, nad jego odbiorcami. Rozumiejąc w ten sposób autorytety wychowawcze, uważając, że sprawowany urząd stanowi wystarczający motyw do tego, aby wychowankowie darzyli szacunkiem i zaufaniem reprezentującą go osobę i aby odpowiadali uległością na wydawane przez nią polecenia, zwalniają się z podejmowania wysiłków zmierzających tak naprawdę do rozwoju własnej osobowości. W ten sposób autorytety urzędowe wymagają dla siebie szacunku i posłuchu, pomijając bardzo często zupełnie potrzebę wychowanków oraz problem wychowawczego oddziaływania przykładów. Podobnym brakiem zainteresowania dla potrzeb wychowanka charakteryzuje się autorytet nakazujący. Ze względu na podobieństwo obu tych typów autorytetu, literatura najczęściej łączy je ze sobą. Charakterystyczne dla autorytetów urzędowych jest zbytnie komendorowanie oraz wykorzystanie przez reprezentujące je osoby ich własnej przewagi, płynącej z zajmowanego przez nie stanowiska oraz rezygnacja z rozwoju własnej osobowości sprawiają, że autorytetem urzędowym przypisuje się zazwyczaj negatywne wpływy wychowawcze. Wynikają one z odrzucenia psychicznych potrzeb wychowanków, zwłaszcza takich jak potrzeba samodzielności, swobody czy potrzeba spontaniczności. Co niezwykle ważne, nie zawsze jednak autorytet urzędowy jest autorytetem jedynie zewnętrznym, wychowawczo niepożądanym. Takie rozumowanie odbierałoby bowiem możliwość pozytywnych wpływów tych wszystkim osobom, które pełnią zadania wychowawcze w oparciu o przysługujące im prawo instytucjonalne, a więc na przykład rodzicom, nauczycielom, odmawiałoby możliwość pozytywnych wpływów ludziom, których rola w wychowaniu jest istotna i niezastąpiona. Pomimo przysługującego rodzicom i innym wychowawcom autorytetu urzędowego, każdy autorytet urzędowy może pełnić pozytywną rolę w procesie wychowania. Dzieje się tak wówczas, gdy autorytet urzędowy staje się jednocześnie autorytetem osobowym. Takie autorytety urzędowe, a zarazem osobowe, znajdują szacunek i uznanie. Dają one podstawy do tego, aby ufać, że są w stanie wspomagać rozwój wychowanków w oparciu o własne walory wewnętrzne, a nie tylko poprzez odwoływanie się do przysługującego im instytucjonalnej władzy urzędu. Z kolei autorytet wzoru osobowego uznawany jest na zasadzie dobrowolnego wyboru i przyjmowanego na podstawie szacunku. Uczucia te wynikają z wewnętrznego przekonania wychowanków, że osoba darzona przez nią uznaniem posiada pewne cenione wartości. Bez szacunku i uznania nie można więc mówić o autorytecie wzoru osobowego. Stanowi go bowiem tylko taki człowiek, który nie z racji pełnionej przez siebie funkcji rodzica czy nauczyciela, ale ze względu na to, że w pełni korzysta z prawa do rozwoju własnej osobowości, cieszy się uznaniem otoczenia. Poszukiwanie wzorów osobowych wiąże się więc przede wszystkim z potrzebami wewnętrznymi wychowanków. Należy do nich obok potrzeby uznania, pasja poznawania świata i siebie samego, szukania sensu życia i potrzeba aktywności. Wzorom osobowym zawsze przypisywało się ogromną wartość wychowawczą. Uważało się je za jedno z najważniejszych ogniw w procesie wychowania i uzależniało się od nich prawidłowy i obiektywny przebieg całego tego procesu.
Autorytet wzorów osobowych ze względu na tkwiące w nim wielkie możliwości uważany jest za jeden z najkorzystniejszych sposobów oddziaływania wychowawczego. Wychowankowie przyswajają sobie wzory osobowe cenionych przez siebie osób. Upodobanie to polegać może na naśladowaniu, identyfikowaniu się z ulubionymi wzorami lub też nad odpowiednim dostosowaniem podziwianych u nich cech do własnych zdolności, upodobań i potrzeb. Można więc powiedzieć, że autorytet nie jest stosunkiem, który powstaje nagle, w jednym momencie. Jest to raczej dynamiczny proces, w czasie którego wychowankowie stopniowo przyjmują postawę szacunku i uznania wobec osób prezentujących określony typ autorytetu. Analizując wpływ stosunku autorytetu na rozwój i wychowanie, zauważa się również, co potwierdzają prowadzone w tym obszarze badania w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, że stanowi on podstawę 3 najważniejszych mechanizmów rozwoju: modelowania, identyfikacji i imitacji. W wymienionych procesach autorytet pełni funkcję idealnego modela, czynnika integrującego osobowość wychowanka lub też wspomagającego naśladownictwo wzorca. Popatrzmy, jak wiadomo, istotą modelowania jest przekazywanie cech z jednej osoby lub grupy osób, czyli z tak zwanego modela na inną osobę lub grupę osób, poprzez, co ważne, odczytywanie sensu i znaczenia prezentowanych przez model zachowań. W procesie tym wychowanek obserwuje czynności modela, po ich zrozumieniu odnosi je do własnych możliwości rozwojowych, do swojej osobowości. Stąd modelowanie czynności, chociaż posiadają ten sam charakter i zmierzają do tego samego celu, co czynność modela, nie są nigdy wiernie naśladowane. Autorytet właśnie stwarza warunki pozwalające wykraczać wychowankowi poza samo tylko zewnętrzne upodobanie się do niego, pełni funkcję właśnie modela w wychowaniu. W przypadku rodziców i wychowawców dzieje się tak zawsze wtedy, gdy potrafią oni w sposób rozumny zrezygnować z przywileju decydowania o sprawach wychowanków, skierowania ich życiem jedynie według własnych koncepcji, czyli mówiąc po prostu spisania dla nich recept na życie. Wartość pełniących funkcję modeli autorytetów demokratycznych wynika z faktu, że są one w stanie uświadomić wychowankowi znaczenie określonych zachowań, obowiązujących norm oraz ukazać ich przyczyny i skutki w taki sposób, że młodzi dochodzą do ich zrozumienia. Stąd wpływ autorytetów inicjujących proces modelowania pozwala wychowankom uświadomić sobie, że posiadają oni własną godność, niepowtarzalność, odrębność i możliwości twórcze. Posiadanie zaś takiej świadomości pozwala wychowankom pozostać sobą. Pełniące funkcję modeli autorytety traktują wychowanka jako osobę godną szacunku i zaufania. Podkreślają, że wychowankowie muszą uświadomić sobie specyfikę własnej osobowości i zjednoczyć różnorodne, tkwiące w nich siły, potrzeby i dążenia ludzkie. Takie podejście jest bardzo korzystne dla pozytywnego rozwiązywania jednego z podstawowych kryzysów okresu dorastania, którym jest kryzys poczucia własnej tożsamości. Poczucie tożsamości polegające na uświadomieniu sobie, że jest się kimś odrębnym od otoczenia, tą samą osobą mimo upływu czasu, że jest się spójną i jednolitą osobowością. Kimś określonym, umiejscowionym w przestrzeni, czasie i społeczeństwie wymaga od wychowanków wysiłku. Mają oni znaleźć powiązanie między rolami, które pełnili dotychczas jako dzieci, a odpowiedzialnością związaną z przejmowaniem ról osób dorosłych. Temu właśnie sprzyjają autorytety, modele, które ucząc wychowanków dokonywania samodzielnych wyborów, dają im możliwość zdobywania własnej tożsamości oraz rozwijania i pogłębiania jej zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Autorytety, modele pozwalają wychowankom na dokonanie syntezy zebranych przez nich w przeszłości i teraźniejszości doświadczeń oraz na taką integrację wcześniejszych identyfikacji z nowymi elementami, która prowadzi do powstania nowej, dojrzałej tożsamości. To ponowne określenie siebie i odkrycie własnej identyczności pozwala wychowankom czynnie uczestniczyć w ich procesie rozwojowym,
brać udział w tworzeniu życia, realizować własne inicjatywy, odpowiedzialnie wykonywać ciążące na nich zadania. Autorytety modele pozwalają młodzieży konfrontować jej postawy z postawami innych ludzi, bez wystawiania dorastających na wpływy, które prowadziłyby do pomniejszania ich samodzielności. Zauważyć należy, że modelowa funkcja autorytetu jako jedna z najważniejszych wychodzi naprzeciw współczesnej wizji człowieka, w której podkreśla się przede wszystkim takie jego elementy jak świadomość siebie, relacje interpersonalne i stałe urzeczywistnianie siebie. Autorytety modele najlepiej odpowiadają na potrzeby młodzieży, która nie chce jedynie naśladować zachowań innych. Jest to bowiem czas, o czym wszyscy wiemy, w którym człowiek pragnie być kimś jedynym, niepowtarzalnym. Biorąc to pod uwagę, stosunki wychowawcze, które inicjują procesy modelowania pozwalają młodzieży na odnalezienie jej własnej tożsamości, są niezwykle istotne i pożądane pedagogicznie i społecznie. Z kolei pojęcie identyfikacji powstało na gruncie teorii psychoanalitycznej. Twórcą tego pojęcia jest Freud. Najczęściej terminem identyfikacja określa się proces, za pomocą którego wychowanek stara się unormować swoje zachowania na wzór zachowania osób dla niego znaczących. Hall obok rodziców wyróżnia wśród nich wychowawców, nauczycieli, sławnych sportowców, gwiazdy filmowe czy po prostu celebrytów. Identyfikacja odnosi się do całego zespołu działań, do całej osobowości, a nie tylko do pojedynczych aktów zachowań. Źródłem rozwoju procesu identyfikacji jest przymus. O tym należy pamiętać. Wynikać on może z imponującej wychowankom atrakcyjności osoby znaczącej lub też z lęku przed utratą zaspokojenia przez nią potrzeb, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa. Entuzjastyczny podziw, fascynację i uwielbienie wywołują autorytetów wzorów osobowych, a wśród nich w okresie dorastania zwłaszcza gwiazdy filmowe, bohaterowie sportowi, literaccy i tak zwani idole. Im to ludzie młodzi ulegają często bez zastanowienia i sprzeciwu, ustanawiając całą swoją orientację życiową zgodnie z tym, co reprezentują uwielbiane przez nich wzory. Proces przejmowania zachowań i postaw wzorów osobowych potęguje się, pobudza i ożywia, gdy prezentujące autorytety osoby, wychowankowie darzą uczuciem podziwu. Jest to czynnik, który zwiększa pragnienie upodabniania się do reprezentujących autorytet wychowawców. Pozwala przekazać wychowankom normy postępowania w taki sposób, że stają się one ich własnymi przekonaniami i pobudzają młodzież do tworzenia własnego, zinternalizowanego systemu wartości. Potrzeba pozytywnej więzi uczuciowej wskazuje, że dużą rolę w procesie identyfikacji odgrywają również autorytety demokratyczne. Życzliwość i zrozumienie, z jakim traktują one wychowanków, sprawiają, że identyfikują się oni z postawami życzliwości i altruizmu osób znaczących. Od autorytetów o charakterze demokratycznym wychowankowie przyjmują postawy poszanowania godności ludzkiej, tolerancji, sprawiedliwości i odpowiedzialności oraz szacunku dla ludzi o innych poglądach. Autorytety demokratyczne stwarzają więc dobre warunki dla identyfikacji rozwojowej, zwłaszcza w zakresie postaw interpersonalnych, gdyż stanowią one dla młodzieży wzór zachowań pożądanych z interpersonalnego punktu widzenia. Czynnikiem utrwalającym przejmowane przez wychowanków postawy w przypadku autorytetów demokratycznych jest życzliwość wychowawcy dla wychowanka. Rozumie on ją bowiem jako nagrodę za swoje postępowanie. Skutki identyfikacji wychowanków z autorytetami mogą być zarówno pozytywne albo negatywne. O identyfikacji pozytywnej, personalnej mówimy wtedy, gdy integruje ona osobowość wychowanków. Integracja taka następuje, gdy osoby znaczące posiadają pozytywny zestaw cech oraz stanowią dla identyfikującego się z nim wychowanka przedmiot miłości, fascynacji czy wręcz uwielbienia. Warunki te spełniają najlepiej autorytety wzorów osobowych, autorytety demokratyczne oraz oddziałujące w oparciu o walory personalne i życzliwość autorytety urzędowe. Negatywne skutki pojawiają się wtedy, gdy wychowankowie identyfikują się z osobami o cechach negatywnych i przyjmują przekazywane przez nie normy tylko dlatego, że boją się utracić poczucie bezpieczeństwa.
W takich przypadkach, ponieważ młodzież nie może zweryfikować przekazywanych jej przez autorytety norm, nie przyjmuje ich ona nigdy w pełni za swoje, lecz uważa je za coś narzuconego z zewnątrz, za coś, co można w odpowiedniej chwili odrzucić. Tego rodzaju oddziaływanie, które pozwala jedynie na identyfikację pozycyjną, charakterystyczne jest dla autorytetów nakazujących oraz działających w oparciu o te same zasady autorytetów urzędowych. Ich negatywny wpływ wynika przede wszystkim z tego, że to, co przekazują w sposób werbalny, nie odpowiada prezentowanych przez nim zachowaniom. Identyfikujący się z taką postawą wychowanek traci kontakt z samym sobą, przez co nie może w pełni realizować siebie. Ponadto działające na zasadzie agresji autorytety nakazowe poprzez identyfikowanie się z nimi utrwalają negatywne postawy interpersonalne, zwłaszcza takie jak zachowania agresywne, pragnienie dominacji, niechęć, niezdrową rywalizację. I jeszcze jeden argument, a mianowicie ten, że zależność od autorytetów zewnętrznych i identyfikowanie się z nimi prowadzi wychowanka do rezygnacji z rozwoju dojrzałości osobowej. Pomimo tego, że skutki identyfikacji w zależności od typu inicjującego je autorytetu mogą być pozytywne lub negatywne, należy pamiętać, że sama identyfikacja jest procesem tak ważnym, niezwykle ważnym, że bez niego nie może dokonać się pełen rozwój osobowy człowieka. Wartość identyfikacji polega na tym, że ułatwia ona wychowankom głębsze przyswojenie norm i zasad etycznych i społecznych. Dzięki procesowi identyfikacji stają się one zinternalizowanym, a przez to i stałym regulatorem zachowań. Najczęstszym jednak, poza modelowaniem i identyfikacją, rodzajem wpływu na człowieka jest takie zarażanie swoim zachowaniem innych ludzi, które każe im wiernie naśladować wygląd zewnętrzny i zachowanie osób znaczących. I właśnie tego rodzaju kopiowanie zachowania drugich lub wzorowania się na nich Hildgard nazywa naśladownictwem. Stanowi ono mechanizm psychologiczny, który najczęściej uczestniczy w społecznym rozwoju dziecka. W literaturze przedmiotu naśladownictwo bardzo często utożsamiane jest z imitacją, przez którą rozumie się świadome lub nieświadome odtwarzanie jakiegoś modela. Ten sprzyjający upodobaniu się do nich mechanizm działa w oparciu o te same zasady i prawo, co uczenie się przez odwzorowywanie. Charakterystyczne dla imitacji jest zjawisko wybiórczości. Polega ono na tym, że wychowanek naśladuje jedynie pewne wybrane przez niego reakcje czy zachowania osób dla niego znaczących. Imituje ich zewnętrzne formy zachowań, takie jak na przykład ich sposób ubierania się, mówienia, bycia, oceniania. Stąd naśladownictwo w odróżnieniu od identyfikacji jest procesem o charakterze zewnętrznym. Imitacja jednak jest niezwykle istotnym, ważnym sposobem uczenia się zachowań, które pomagają lub utrudniają wychowankom ich przystosowanie społeczne. Dzięki niej wychowanek uczy się oceniać siebie i buduje mniej lub bardziej korzystne pojęcie o sobie. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w procesie nabywania doświadczeń. Ponieważ jednak proces imitacji ogranicza się do naśladowania zewnętrznych czynności wykonywanych przez osobę znaczącą, bez przyjmowania motywacji, bez refleksji nad motywacją, z której czynności te wypływają, jest on procesem korzystnym dla rozwoju wychowanka jedynie w pierwszych latach jego życia, kiedy nie potrafi on jeszcze zrozumieć motywów spełnianych przez autorytet czynności. W okresie wczesnego dzieciństwa wierne ich odtwarzanie pozwala wychowankowi na przyswajanie sobie wiadomości i sprawności, na nabywanie ogólnych uzdolnień i kształtowanie behawioralnego elementu postawy. Pozostawianie jednak na etapie procesu naśladowania bez umiejętności zachowania się w inny sposób w okresie późniejszym prowadziłoby, jak wiadomo, do swego rodzaju infantylizmu lub konformizmu. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby dorastająca osoba zdolna do takich operacji myślowych jak porównywanie, uogólnianie, wnioskowanie, abstrahowanie nie poszukiwała motywacji, z których wypływają czynności osób znaczących i nie potrafiła, a przynajmniej nie starała się dostosować ich zachowań do własnych odmiennych sytuacji. Oznaczałoby to w konsekwencji rezygnację z własnych inicjatyw na rzecz podporządkowania się autorytetom.
W świetle powyższej analizy wynika, że najdoskonalszym z tych mechanizmów jest proces modelowania. Jego wyższość w stosunku do naśladownictwa polega przede wszystkim na tym, że nie jest on samym tylko kopiowaniem zachowań modela, ale co ważne, odczytywaniem znaczeń tych zachowań i odnoszeniem tego znaczenia do własnej osobowości. Wyższość modelowania nad identyfikacją polega na tym, że w procesie modelowania zachowana jest w pełni odrębność własnej osobowości wychowanka. Analizując i próbując zrozumieć współczesną, nie tylko współczesną rzeczywistość i świat, możemy łatwo stwierdzić, wrażliwy na punkcie swojej godności i wielkości człowiek broni się przed każdym wpływem zewnętrznym, który w jakikolwiek sposób zagraża lub mógłby zagrażać jego osobie. Przede wszystkim boi się on wszystkiego, co prowadzi do pomniejszenia jego samodzielności ze strony innych ludzi. Wielu z takim wpływem zewnętrznym kojarzy właśnie pojęcie autorytetu. Ale zauważmy, dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy personalność sprowadza się im jedynie do indywidualnego, spontanicznego i specyficznego dla danej jednostki sposobu wyrażania i ustosunkowania się do otoczenia. Takie rozumowanie prowadzi do stwierdzenia, że zjawisko autorytetu w wychowaniu i procesach społecznych przeżyło już się, a w związku z tym jest ono zbyteczne w procesie wychowania. Dla zweryfikowania słuszności tego rodzaju twierdzeń w moim wystąpieniu postawiony został problem, czy i w jaki sposób autorytet wpływa na proces wychowania i społeczne funkcjonowanie człowieka. Refleksja nad fenomenem autorytetu i jego wpływem na rozwój w procesie wychowania pozwala stwierdzić, że krytyka autorytetu wychowawczego nie jest zjawiskiem nowym, charakterystycznym jedynie dla XXI wieku. Miała ona miejsce na przestrzeni całej dotychczasowej historii. Wynika ona z logicznej antynomii pomiędzy pojęciem wolności i autorytetu. I zauważmy, antynomia taka powstaje wtedy, gdy wolność rozumie się jako opartą na przyjemności i wykluczającej jakiekolwiek ograniczenia spontaniczności człowieka. Fakty, z których wynika krytyka autorytetu wychowawczego, wiążą się zaś ze sposobami jego sprawowania, gdyż nadużycia w tym względzie powodują zawsze szkodliwe rezultaty wychowawcze. Oba te źródła, co trzeba podkreślić, nie wykluczają się, zwłaszcza gdy poprzez wolność rozumie się osiąganie coraz to doskonalszego człowieczeństwa. Wtedy przyjęcie pewnych praw i obowiązków, pewnych wpływów jest czymś koniecznym, czymś, co stanowi fundament rozwoju osobowego człowieka. Dziękuję bardzo za uwagę.